Cześć siemano, witam was w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie temat transferu postaci. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy dostępny Hardbazar, wiele osób kupuje postacie na różnych serwerach z myślą o tym, że kiedyś transferuje je na docelowy serwer, gdzie zamierza grać. Oraz też myślę, że przyda się taki poradnik co po niektórym graczom, choćby nawet na Celeście. Także zacznijmy sobie. Aby stransferować naszą postać, logujemy się na nią, wchodzimy sobie w Store in-game. Tam w zakładce Extras mamy dostępne dwa rodzaje transferu postaci. Zwykły oraz szybki. Zwykły kosztuje 750 Tibia Coinów, no i działa tak naprawdę w ten sam sposób co szybki, z tą różnicą, że możemy go wykonać raz na pół roku na danej postaci. Jeśli nasza postać była w ciągu ostatniego pół roku już transferowana, wtedy musimy wybrać transfer szybki, który kosztuje 1500 Tibia Coinów. Gdy zakupimy sobie już nasz transfer, otworzy nam się okienko, gdzie będą podane wszystkie przeciwwskazania, które będą blokować nasz transfer postaci, a także będziemy mogli wybrać docelowy serwer, na którym chcemy się transferować. Gdy sobie już wybierzemy serwer, zatwierdzimy wszystko, wtedy udajemy się na statek w Thais, płyniemy na Trevorę. Jest to wysepka stworzona właśnie do transferów postaci. Na tej wysepce znajduje się małe dwuslotowe depo, gdzie możemy sobie jeszcze ogarnąć itemki, które ewentualnie na przykład możemy chcieć zostawić na tym serwerze lub nie. I udajemy się do NPC, który znajduje się na statku. Pytamy go o World Transfer, wybieramy sobie tam check. Jeśli wszystko jest ok, prosimy, aby teleportował nas na platformę, na której będziemy mogli oczekiwać na zapis serwera. Po następnym zapisie serwera nasza postać będzie już na nowym świecie. Wróćmy sobie teraz do samych światów. Mamy tak naprawdę 5 typów światów, jeśli patrzymy na nie pod kątem transferu postaci. Pierwszy typ to Hardcore oraz Retro Hardcore PvP. Są to w zasadzie same nowe światy, więc każdy z nich ma status Battle Eye zielony, dzięki czemu daje nam to możliwość transferowania z nich postaci na każdy możliwy serwer. Oczywiście poza wyjątkami, o których wspomnimy później. Kolejny typ są to światy Open PvP oraz Retro Open PvP. No i te światy dzielą się jeszcze na dwa rodzaje, na żółty oraz zielony Battle Eye. Wszystkie postacie na światach Open PvP z zielonym Battle Eye'em możemy transferować na świat tego samego typu oczywiście, czyli zielony Battle Eye Open PvP, żółty Battle Eye Open PvP, a także żółty i zielony Optional PvP. Idąc dalej, ze świata Open PvP z żółtym Battle Eye'em możemy transferować już tylko na inny świat Open PvP z żółtym Battle Eye'em, a także na Optional PvP z żółtym Battle Eye'em. Także odpadają nam tu już wszystkie światy, które mają zielony status Battle Eye. Dalej, kolejne dwa typy to Optional PvP, żółty oraz zielony. Z zielonego możemy transferować się na żółty oraz zielony, natomiast z żółtego możemy już transferować się tylko na inny żółty Optional PvP. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o podział na światy. Oczywiście te wszystkie światy macie wypisane na ekranie, podzielone na grupy. No i tak samo ten graf, który tutaj cały czas możecie obserwować, obrazuje wam tak w uproszczonej wersji, jak wygląda ten flow. Ostatecznie praktycznie z każdego świata możemy przenieść się na żółty Optional PvP. I tak naprawdę tutaj podróż każdej postaci może się zakończyć, no bo z żółtego Optional PvP możemy już się ruszyć tylko na inny, taki sam. Dobrze, wspominałem wcześniej, że są od tych reguł wyjątki. Pierwszy z tych wyjątków to serwery Zuna oraz Zunera. Są to tak zwane serwery eksperymentalne i transfery z tych światów są zablokowane. Możemy jedynie transferować
nasze postaci pomiędzy tymi dwoma serwerami wymiennie. Oraz możemy transferować się z innych światów o tym samym typie PvP. Kolejnym wyjątkiem są światy zablokowane. Aby sprawdzić, który świat jest zablokowany, wchodzimy sobie w listę serwerów na Tibia.com i w ostatniej kolumnie w dodatkowych informacjach pojawia się informacja o tym, że świat is locked, czyli jest zablokowany na transfery. W takim przypadku możemy transferować się z tego świata na inny, oczywiście o tym samym stopniu Battle Eye i PvP, ale nie możemy w żadnym wypadku transferować się na ten świat. Dotyczy to głównie nowych światów. Wynika to też z tego, że po prostu Chipsoft nie chce, żeby na nowe serwery wpadały od razu wysokopoziomowe postacie i wprowadzały tam swoją politykę, tylko żeby świat rozwijał się samoistnie swoim naturalnym trybem. I tak naprawdę to są dwa wyjątki, na które nie ma wpływu, nie ma od tego odstępstwa, natomiast lista zablokowanych światów zmienia się dynamicznie, ponieważ nawet jeśli świat od startu jest zablokowany, na przykład za pół roku czy za rok, Chipsoft może stwierdzić, że to już jest moment, w którym możemy otworzyć ten świat i wtedy będzie można się transferować na niego z wszystkich światów, które spełniają wcześniej wymienione warunki. Dotyczy to przede wszystkim światów o spadającej populacji, ponieważ jeśli populacja na danym serwerze spadnie poniżej jakiegoś poziomu, zazwyczaj właśnie Chipsoft, zanim podejmie się takich kroków jak na przykład łączenie serwerów, zaczyna od tego, że umożliwia transfery na dany serwer. Kolejną kwestia jest taka, która bardzo często pojawia się w pytaniach na forach. Ile przedmiotów możemy transferować razem z postacią? Kiedyś faktycznie te ograniczenia były dość spore. Na dzień dzisiejszy ograniczenia są tak znikome, że możemy transferować w zasadzie wszystko. Nie ma, jeśli nawet istnieje jakiś limit, to on jest tak duży, że raczej nie powinniście mieć problemu z przetransferowaniem przedmiotów razem z postacią. Transferuje się zawartość stasza, zawartość depo, a także stan konta bankowego, więc tak naprawdę nie musicie robić nic z postacią, zanim ją przetransferujecie. Jedynie, aby przetransferować postać, musicie ją przygotować pod tym względem, że nie może ona posiadać domku, nie może posiadać Red Skulla czy Black Skulla na światach PvP, nie może być w gildii i to chyba wszystkie ograniczenia. Jeśli o jakimś zapomniałem, to oczywiście napiszcie o tym w komentarzu. I to jest wszystko, jeśli chodzi o transfery postaci. Mam nadzieję, że poruszyłem tutaj najważniejsze zagadnienia, z którymi najwięcej osób ma problemy. Oczywiście zostawcie w komentarzu informację o tym, czy korzystaliście już z transferu postaci, ewentualnie czy planujecie jakiś transfer. No i zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli komuś film się podobał lub chociaż przynajmniej pomógł, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i wpadajcie na wieczorne streamy, a także zachęcam do oglądania innych moich filmów. Cześć, do zobaczenia, trzymajcie się.